No, dzień dobry, kolejny piękny dzień, to kolejny powód, aby iść w góry. Dzisiaj na celownik wzięliśmy Lesistą Wielką, bo jest w Diademie Gór Polskich, bo jest w Górach Kamiennych, więc czemu nie? Lesista Wielka to jeden z najwyższych szczytów gór suchych, należących do gór kamiennych w Sudetach Środkowych. Wznosi się na wysokość 851 metrów nad poziomem morza i góruje nad okolicą, tworząc charakterystyczny, wydłużony grzbiet. Otoczona jest malowniczymi lasami świerkowymi, które sprawiają, że to miejsce idealnie nadaje się na spokojną górską wędrówkę. Zobaczcie, jakie fajne miejsce, żeby zostawić samochód z widokiem na Stożek Wielki. Chociaż podobno miejscowi nam powiedzieli, że Stożek Wielki nazywają Bocianią Górą, bo były tam czarnopióre bociany. Rozpoczynamy nasz szlak, chociaż właściwie można by bardziej powiedzieć ścieżkę śmierci, bo zobaczcie, spaść w te pokrzywy w krótkich spodenkach to nie bardzo, nie? Także idziemy ostrożnie. Jesteśmy dowodem na to, że na szlaku można się wyżywić. Jadłyśmy już malinę, jagody, poziomki, a teraz trafiła nam się porzeczka alpejska. Także smacznego wszystkim i zażywamy. Zaiste widać, że wspinamy się na Lesistą Wielką, bo las tu jest i dookoła pełno. A tutaj zobaczcie nasza trasa, czyli stanęliśmy tutaj na parkingu. Idziemy sobie ścieżką dydaktyczną. Hop, hop, hop. Za chwileczkę połączymy się ze szlakiem żółtym i będziemy przez chwilę szli razem. Ale potem znowu zrobimy taką małą pętelkę. Po drodze mamy lesistą małą, lesistą wielką. Ach, i te niezwykłe szczeliny wiatrowe. No słuchajcie, pierwsze niby ułatwienie, ale chyba przeszkoda. Zobaczcie, co tam jest. Strach się bać. Ciekawe, gdzie wpadniemy i w co. Słuchajcie, wszystkie deski się uginają. Dobra. Patrz bardziej. No to mamy atrakcję. O matko! Wpadłam! Już mam nadzieję, że cały czas filmujesz. Dobra. O Boże! Filmuj. Słuchajcie, to naprawdę jest tak, niebezpieczne. Ale jesteśmy cali. Dobra, córcia, może już nie filmuj. Czekaj, ja tędy pójdę. A, nie pokrzywa! No i wyjaśniło się, skąd ta kładeczka, notabene naprawdę wymagająca remontu. Otóż jesteśmy na łęgach i terenach podmokłych, czyli to wszystko, co widzimy, to takie małe bagnisko, które oczywiście jest mega ważne dla ekosystemu i naprawdę fantastycznie, że zrobiono przez nie przejście, ale trzeba je wyremontować bardzo. Powiem wam, że przy tylu atrakcjach to my chyba nie dojdziemy na ten szczyt, ale naprawdę
pychotka, pełno malinek, mniam. Może dla Was już nie starczyć, wiecie? Jak tu przejdziemy, to może już nic nie zostać. Pycha. Po przygodach z kładeczką nad bagniskiem mamy teraz mosteczek i powiem Wam, strach jest, ale idziemy, jesteśmy dzielne, idziemy. Oczywiście zobaczymy, czy tym razem się uda. O nie. No tak. No tak. Nad rzeczką tym razem. Nad rzeczką opodal statka. Ale urokliwości 200. Naprawdę pięknie jest. I kolejna platforma. Nataszka przeciera szlak. Udało się. Nasza pokrzywowa kraina się kończy i dołączamy do żółtego szlaku. Czyli za chwileczkę będzie autostrada. Kolejna tablica naszej ekościeżki. Bóg i lasy bukowe. No, bo w końcu Lesista Wielka, czyli 851 metrów nad poziomem morza i tam właśnie idziemy. Mówiliśmy, że jesteśmy w górach kamiennych, bo to prawda, takich nietypowych górach kamiennych, bo góry kamienne dzielimy na góry suche. To jest Waligórą, to jest Gomulnikiem, to takie najbardziej typowe. Dzielimy na masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej, czyli miejsce właśnie, w którym jesteśmy. I mamy do tego jeszcze góry Krucze i Czarny Las, czyli ogólnie góry kamienne składają nam się z tych 4 pasemek. I właśnie dzisiaj eksplorujemy masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Idziemy dalej, bo droga przed nami. Przy naszym żółtym szlaku kolejna tablica naszej ekościeżki, tablica o ekologii, ale też bardzo fajne miejsce do zrobienia sobie postoju, bardzo fajne miejsce z ławkami. Szkoda tylko, że tu nic nie jest wykoszone i rzeczywiście pokrzywy po pas, więc myślę sobie, że ktoś tutaj bardzo dużo energii poświęcił na to, żeby zorganizować takie fajne miejsce, ale ktoś inny, albo może ten sam, nie poświęca w ogóle czasu na to, aby to miejsce utrzymać w dobrym stanie. I na ten moment, no tak średnio. Także kochani, wykaszajcie takie fajne tereny. Zobaczcie, jaka urokliwa trasa przy takiej malutkiej stróżce, przy takim potoczku. Mam wrażenie, że na trasie będziemy mijali źródło Zbyszko i że to jest właśnie, to będzie właśnie początek tej stróżki, która tutaj tak malowniczo płynie. No po takie widoki się chodzi w góry, po prostu, po takie urokliwe widoki. No, w takich momentach to jednak czuć, że są to góry kamienne, czyli sudeckie Tatry, bo nawet jeżeli te wysokości bezwzględne nie są imponujące, umówmy się, 851 metrów to nie jest największy wyczyn nawet z naszego ubogiego dorobku, to jednak są to dosyć ostre wzniesienia, dosyć duże wysokości względne i czuć w łydkach góry kamienne
mam wrażenie, nie będą moimi ulubionymi górami, ale idziemy dalej. Żółty szlak znaczy się, dobrze idziemy. I jeżeli chodzi o drogę, no to jest to autostrada, naprawdę szutrowa, piękna, dobrze utrzymana. I jakbyśmy się zaparły, to byśmy pewnie i samochodem wjechały. Zresztą spotkaliśmy samochód służb utrzymania tutaj tej ścieżki dydaktycznej, którzy sobie coś tam podkaszali, więc naprawdę na upartego można i samochodem. Ale może to być istotne na przykład dla osób z dysfunkcjami, dla osób na wózkach albo dla mam z dziećmi. Spokojnie wjedziecie tędy z waszymi pociechami. Także zobaczcie, jaka piękna droga. Zobaczcie, jakie urokliwe miejsce. Źródełko z dyszką. Podobno woda bardzo dobra, podobno przebadana, jak najbardziej można ją pić. Więc no, skoro internet tak mówi, to pewnie się nie myli. Nie myli. Pójdę, sprawdzę i spróbuję. No, zmieniam. Woda jak woda. Zobaczymy jutro, czy będą jakieś sensacje żołądkowe. Niedaleko za źródełkiem otwierają się takie piękne przestrzenie i taka piękna panorama. Zobaczcie, po to się przyjeżdża w góry. Mam dowód, że nie jestem na jakiejś randomowej górze, tylko jestem w masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Lesista Wielka to jest tu, a tam mamy Dzikowiec. Skąd to możemy wiedzieć? Proszę, zobaczcie, jedna, ta mniejsza wieża na Dzikowcu i druga, ta wielka, monumentalna, spiralna wieża, na którą ja nie weszłam, bo się cała trzęsła, ale będzie z tego film. Zobaczcie, Dzikowiec Wielki. Za chwilę dojdziemy do najbardziej charakterystycznej rzeczy na Lesistej Wielkiej, czyli do szczeliny wiatrowej. Ale to, co tu widzimy, to jest skutek budowy geologicznej gór kamiennych, które składają się ze skał wylewowych, czyli porfirów, melafirów i tufitów. I tutaj mamy tego przykład, gdzie to są po prostu bardzo, bardzo stare, wygasłe wulkany. A ponieważ składają się z dwóch rodzajów skał, ze skał osadowych, z piaskowców i właśnie z bardzo twardych skał wylewowych, dochodzą między nimi do naprężeń w bardzo różnorodny sposób i nie w tym samym czasie dochodzi do erozji i powstają szczeliny wiatrowe. Do nich zaraz dojdziemy. A skutek jest taki, że są osuwiska, po prostu małe, wielkie. Tutaj mamy przykład bardzo małego osuwiska, a zdarzają się też olbrzymie osuwiska, które niszczą całe osady. No i skończyła się nam wygodna droga szutrowa. Oczywiście mogłybyśmy pójść dalej i też byśmy doszły, ale nie znalazłybyśmy pierwszej szczeliny wiatrowej małej i nie zaliczyłybyśmy lesistej małej. Także idziemy tędy.
żółty szlak na szczelinę wiatrową małą jest bardzo stromy. Tada! Witamy w Górach Kamiennych. W końcu to wiemy, więc nic niezwykłego. Ale nadal, tak wiecie, po kilkudziesięciu metrach czuć w łydeczkach. Idziemy dalej. Szczelina wiatrowa mała przed nami. No to jesteśmy. Mała szczelina wiatrowa. Takie w sumie niepozorne coś, ale to jest bardzo skomplikowany system, który powoduje, że latem na szczycie góry jest zasysane ciepłe powietrze, czyli jest to wdech, i wydychane u stóp góry chłodniejsze, które się ochładza wewnątrz systemem szczelin właśnie, stąd szczeliny wiatrowe. Zimą jest na odwrót. Cieplejsze powietrze jest zasysane na dole i wydychane chłodniejsze u góry. I teraz nie ma żadnych atrakcji. Tak jakby nic nie słyszymy. Natomiast jeżeli różnice temperatur są znaczne, to słychać aż buczenie, aż takie odgłosy, syczenie. Więc no poza tym przy szczelinach wiatrowych nie ma śniegu, więc stąd też to jest takie dosyć miejsce zimą widoczne. W XIX wieku to była duża atrakcja turystyczna. Po II wojnie światowej szczeliny wiatrowe zarosły, nie były widoczne i dopiero staraniem tutaj nadleśnictwa od jakiegoś czasu one są odsłonięte, chociaż akurat tutaj u góry przydałoby się na przykład jakieś oznaczenie. Ups, zerknijcie tutaj, ta dziura w ziemi ma swoje znaczenie. Także generalnie pierwsza szczelina wiatrowa zaliczona. Tada! Lesista mała, 750 metrów nad poziomem morza. No teraz to już naprawdę prosta droga do lesistej wielkiej. Jest moc, jest moc. Słuchajcie, szlak bezpośrednio z lesistej małej na lesistą wielką to jest po prostu mega wąska ścieżyna i generalnie słabo oznakowana. Powiem wam, że żółty szlak od lesistej małej do lesistej wielkiej, no to jest w pewnym momencie naprawdę bardzo wąska ścieżka w krzaczorach. Lesista wielka zdobyta. Kolejny szczyt do naszego diademu zdobyty. Piecząteczki nie ma, trudno. I naprawdę, gdyby nie to, że stoją tutaj zaparkowane na samym szczycie 2 samochody, to nie psułoby nam tego widoku. Jeszcze idziemy teraz kawałeczek w bok do szczeliny wiatrowej dużej i to będzie koniec naszej dzisiejszej górskiej przygody. Także szczelina wiatrowa duża. Jakieś 100 metrów od szczytu, od oznaczenia szczytu lesistej wielkiej mamy drogowskaz do szczelin wiatrowych. Uwaga, tutaj szlak niebieski i szlak do szczeliny wiatrowej dużej się rozdziela, więc się nie pomylcie, to wam pomoże. Idziemy, szczelina wiatrowa duża. No to dotarłyśmy. Pomnik przyrody nieożywionej, szczeliny wiatrowe, czyli przed nami szczelina wiatrowa duża. Troszkę przeraża otoczenie, czyli naprawdę rozpadające się zabezpieczenia, zaraz je zobaczycie. Ale podobno można też stamtąd dotrzeć do Australii. Chodźcie, zobaczymy. Nie bójcie się spaceru ze szczytu lesistej wielkiej do szczeliny wiatrowej wielkiej. Dlaczego? Dlatego, że lesista wielka ma bardzo płaską wierzchowinę.
czyli cały szczyt jest bardzo rozległy. To jest prawie 30 hektarów i całą trasę ze szczytu lesistej, z oznaczenia szczytu lesistej do Szczeliny Wiatrowej przechodzimy praktycznie po płaskim, więc można sobie tutaj urządzić fajny spacerek i zobaczyć ten cud natury. Wracamy troszeczkę inną ścieżką, czyli przez chwilę będziemy szły szlakiem czerwonym i żółtym jednocześnie, czyli naszą ekościeżką, ale już nie przez Lesistą Małą. Tam już byłyśmy, zrobimy sobie teraz taką małą pętelkę. Naprawdę przyjemny spacerek ze szczytu Lesistej Wielkiej. Doszliśmy do punktu, szłyśmy szlakiem czerwonym i żółtym. I dochodzimy do punktu, gdzie te szlaki się rozchodzą. Czerwony idzie dalej aż do Hen Sokołowska, a my żółtym szlakiem, czyli naszą ekościeżką, wracamy do Unisławia. Oto dowód na to, że jesteśmy na wulkanie i za nami naprawdę czuć ten majestat. Jeżeli czasami się wydaje, że jest takie zalesione i takie, wiecie, nie wiadomo co, to tutaj już widać, co to jest. Za nami parking, więc koniec naszej wycieczki. Czy mi się podobało? Bardzo. Fajnie, że można było zrobić małą pętelkę. Fajnie, że były jakieś wartości dodane, czyli te szczeliny wiatrowe, czyli ta lesista mała po drodze. Zawsze to jakoś urozmaica i chcemy się uczyć czegoś nowego, poznawać i doznawać czegoś nowego. Także generalnie bardzo Wam polecamy. Jeżeli wybierzecie szlak żółty cały czas, nie przez Lesistą Małą, to będzie naprawdę wygodna szutrowa droga. Jeżeli wybierzecie mały hardcore po drabince przez Lesistą Małą i małą szczelinę wiatrową, no to będzie rzeczywiście troszkę hardcore, ale generalnie bardzo przyjemny spacer, bardzo przyjemne do południa. Polecamy serdecznie i do zobaczenia. Pamiętajcie, co czwartek nowy film u nas na kanale. Zapraszamy. Pa!